Kiedy zarobił pierwsze duże pieniądze, od razu w ciągu roku kupił 9 samochodów. Potem opowiadał też, że miał więcej kobiet niż mężów w profesjonalnej karierze. Zresztą w pewnym momencie Rocco Siffredi zaproponował mu rolę w filmie porno. Taki był Antonio Cassano, wielki awanturnik włoskiej piłki i zawodnik, o którym trener Fabio Capello powiedział, że gdyby miał głowę Maldiniego, to byłby najlepszy na świecie. Ten sam Capello potem usłyszał od niego, że jest kawałkiem gówna i że jest bardziej fałszywy niż pieniądze w Monopolii. Cassano kłócił się z sędziami, awanturował z prezesami, a gdy chodził na tak zwaną dwójkę, to robił ją w łóżkach kolegów z drużyny. Tak przynajmniej opowiadał Abel Balbo z Romy. W Realu Madryt powiedzieli mu, że ma nadwagę 14 kg, a on wtedy odparł, że to wszystko przez Nutellę, która jako sponsor klubu co chwilę wysyłała mu paczki. Kiedy mówię, że jestem kretynem, to znaczy, że jestem kretynem. Nie mówię tego, żeby robić kino. Powiedział po latach. Zapraszam was na opowieść o tym specyficznym i kolorowym piłkarzu. Historia Antonio Cassano zaczyna się w Bari, w stolicy Apulii, regionu, który nazywany jest często obcasem włoskiego buta. Krajobraz jak z pocztówki i jedzenie prosto z serca to esencja tego miejsca. Antonio urodził się 12 lipca 1982 roku, czyli dzień po tym, jak Italia wygrała Mistrzostwa Świata. Ten symboliczny moment można potraktować jako ironiczny zwiastun kariery Cassano, pełny upadków, kłopotów i niespełnionego potencjału. Cassano dorastał w jednej z najbiedniejszych dzielnic Bari, San Nicola w Bari Vecchia. Wychowywała go samotnie matka, która pracowała na 2 etatach, aby utrzymać rodzinę. Ojciec porzucił ich, gdy Antonio był jeszcze niemowlęciem. Cassano wielokrotnie powtarzał: ja i moja mama pochodzimy z ulicy, z totalnego gówna, ale na szczęście już tam nie wracamy. Matka sprzedawała frytki na placach. Kiedy padał deszcz, rodzina głodowała. Młody Antonio musiał prosić w sklepie spożywczym o kawałek mortadelli lub bułkę za 200 lirów. W tak trudnym środowisku futbol stał się dla Cassano nie tylko pasją, ale wręcz kwestią przetrwania. Uliczna piłka była jego szkołą życia, Cassano wspominał później. Gdyby ktoś mnie w porę nie dojrzał, zostałbym złodziejem albo kimś gorszym, przyznawał wprost. Wielu jego przyjaciół z dzieciństwa skończyło zresztą w mafii. Często powtarzał, że zna ludzi w strukturach Sacra Corona Unita, organizacji przestępczej w Apulii. Do 17 roku życia byłem biedakiem, bez lira w kieszeni. Potem moje życie ułożyło się tak szczęśliwie, że za 2 godziny pracy dziennie napełniano mnie pieniędzmi. Tak wygląda zawodowa piłka, mówił obrazowo Cassano. Jako dzieciak rzadko chodził do szkoły i miał okazjonalne problemy z prawem. 6 razy nie przechodził do następnej klasy. Świadectwo ukończenia szkoły średniej dostał dopiero po latach, bo jak sam mówił, był już wtedy sławny. Jego talent został zauważony, kiedy miał 15 lat. Szybko zdobył miejsce w Akademii Młodzieżowej Bari. Ale to nie było łatwe środowisko. Cassano wspominał, że w Bari grali głównie raccomandati, czyli osoby z polecenia, synowie sędziów, prawników, właścicieli supermarketów. Ja byłem synem nikogo, mówił otwarcie Cassano. Mimo to jego talent był na tyle oczywisty, że nie można było go ignorować. Piłka czasem dawała mu zarobek, kiedy zakładał się z kolegami i wykonywał piłkarskie sztuczki. Problem w tym, że obracał się w tak biednym środowisku, że inni też nie śmierdzieli gotówką. Cassano zadebiutował w Serie A w grudniu 1999 roku, w wieku 17 lat, w meczu derbowym przeciwko Lecce. Zagrał poprawnie, ani dobrze, ani źle, ale to, co nastąpiło później, na zawsze zapisało się w historii włoskiego futbolu. Był 18 grudnia 1999 roku. Na mokrym, błotnistym boisku Stadio San Nicola podczas meczu Bari z Interem Mediolan Cassano skradł nagłówki prasy. W 88 minucie przy stanie 1-1 długa piłka od Simone Peroty znalazła Antonio tu za linią środkową. 17-latek przyjął futbolówkę piętą, zrobił to z ogromną gracją. Nie zwalniał biegu, zaraz potem wszedł w pole karne i zabawił się z obrońcami. Bari wygrało z Interem 2-1, 17-latek został bohaterem. To był poziom kontroli piłki, który dany jest tylko nielicznym. Otoczony przez 2 świetnych obrońców, Laurenta Blanca i Cristiana Panucciego, Cassano wjechał z piłką w pole karne z jednym tylko zamiarem. Przecinając między 2 reprezentantami, znalazł przestrzeń do oddania strzału i pokonał Angelo Peruzziego. Gdy piłka wpadła do siatki, stadion eksplodował radością. Cassano przeskoczył przez bandy reklamowe i pobiegł przez bieżnię do kibiców gospodarzy. Był oblegany przez fotografów, chłopców od podawania piłek i personel stadionu. Wszyscy chcieli dotknąć cudownego dziecka. Pamiętam ogromne emocje i to, o czym zawsze mówię, że gdy tylko strzeliłem gola, pomyślałem, teraz moje życie się zmieni. Bo nie miałem ani lira, zero. I ten gol dał mi popularność, dał mi piękno, opowiadał Cassano. Potem dziennikarze dopytywali, co ma na myśli, mówiąc piękno. Wtedy młody zawodnik odparł, że kiedy stajesz się popularny, to ludzie widzą cię piękniejszym niż w rzeczywistości.
O dziwo dzień później odezwał się do niego ojciec, ten, który porzucił rodzinę. Antonio był w szoku. Wiedział, że ojciec pije. Powiedział mu wtedy wprost: ty idziesz swoją drogą, a ja swoją. I nigdy więcej już go nie zobaczył. Włoska prasa nazajutrz rozpisywała się o Cassano, a La Gazzetta dello Sport ogłosiła, że będzie następnym fantazistą Azzurich. Fantantonio, tak go ochrzczono. Inni nazywali go po prostu przyszłością, podczas gdy trener Interu, Marcello Lippi, na pomeczowej konferencji prasowej stwierdził bez ogródek: ten gol nie jest normalny, musimy docenić tego chłopaka. Cassano szybko otrzymał również przydomek Il Gioiello di Bari Vecchia, czyli klejnot starego Bari. Pamiętam, że zarabiałem diety podczas wyjazdów, zwracali mi za sprzęt, gdy grałem w Primaverze. Potem na początku sezonu dali mi kontrakt na 27 milionów lirów, co dziś odpowiada 1300 euro. To już były dla mnie pieniądze, opowiadał Cassano o swoich początkach w seniorskiej piłce. Następnego dnia podpisałem ogromny kontrakt i nagle byłem pełen złota ze wszystkich stron. Musisz szybko przetrawić to, co się dzieje, dodawał piłkarz. Po meczu z Interem do jego domu, jak sam opowiadał, zapukało 3000 osób. Oczywiście Cassano to barwny anegdociarz, który dużo mówi i wiele rzeczy koloryzuje, więc warto sobie te liczby podzielić kilka razy. Ale tak czy siak, w jego dzielnicy zapanował szał. Nagle po golu stajesz się piękny, fascynujący, bogaty i sławny. Wszyscy nagle byli moimi przyjaciółmi. Mówili, jak bardzo pomagali mi w życiu. Wynocha, spływajcie stąd, od razu im powiedziałem. Wyrzuciłem ich wszystkich. Tak opisywał Cassano początki swojej sławy. Bari było jednak wtedy słabouszem Serie A, zajęli 14 miejsce, a w kolejnym sezonie 18 i spadli ligę niżej. Dla Cassano oznaczało to nowe możliwości, było jasne, że nie zostanie w Apulii. Włochy już go znały, najlepsi trenerzy wydzwaniali, oferując złote góry. Zadzwonił też Fabio Capello, słynny Fabio Capello, który po sukcesach w Milanie wygrał też Serie A z Romą w 2001 roku. Rzymianie mieli wtedy niezwykle mocną pakę z niesamowitym Cafu w obronie, z Emersonem, Tottim czy Gabrielem Batistutą. Ta drużyna w kolejnym sezonie miała być jeszcze lepsza, dlatego Roma latem 2001 roku zapłaciła za Cassano równowartość 30 milionów dolarów. Przypomnę, że chłopak nie miał jeszcze wtedy 20 lat. To był najdroższy nastolatek świata w tamtym czasie. Dopiero Wayne Rooney 3 lata później pobił ten rekord. Cassano czuł, że otwiera się przed nim nowy świat. Grał przecież w świeżo upieczonym mistrzu Włoch, był sławny na całą Italię. Wreszcie miał mnóstwo pieniędzy, których zawsze mu brakowało. Grał też obok piłkarza, którego bardzo cenił. To Francesco Totti miał ogromny wpływ na to, że Antonio wybrał właśnie Romę. Zresztą Il Capitano często powtarzał, że widział w piłce mnóstwo zdolnych graczy, ale Cassano był absolutną perłą. Francesco Totti i jego rodzina wzięli mnie do swojego domu. Pamiętam, że pierwsze 4 miesiące mieszkałem praktycznie u jego rodziców. Oni sprawiali, że poczułem się, jakbym był ich synem. Dawali mi jeść, sprzątali, miałem tam wszystko, opisywał Cassano. Szybko też nawiązał dobry kontakt z trenerem Fabio Capello. W swoim pierwszym sezonie 2001-2002 Cassano zdobył 5 bramek w 30 występach, plus zdobył nagrodę dla najlepszego gracza młodego pokolenia w Serie A. To był początek czegoś wyjątkowego. Tak oczywiście mu się wtedy przynajmniej wydawało, bo obok dobrej gry Cassano co chwilę pokazywał swój trudny charakter. Po otrzymaniu czerwonej kartki w finale Coppa Italia przeciwko Milanowi młody chłopak wywołał kontrowersję, pokazując sędziemu znak rogacza. Gest sugerujący zdradę małżeńską. Zaraz potem dostał 6 meczów zawieszenia. Oczywiście nie chodziło tylko o sam gest. Cassano potem opowiadał, że 2 razy puścił w jego kierunku wiązankę, której nie będę już tu przytaczał. Drugi i trzeci sezon w Wiecznym Mieście okazały się znacznie bardziej owocne. Cassano rozwinął potężną współpracę z kapitanem klubu, Francesco Tottim. Ich podania, ruch bez piłki i ogólna finezja zachwycały kibiców na Stadio Olimpico. W sezonie 2003-2004 Roma zajęła 2. miejsce. Duet Totti-Cassano dał klubowi 34 gole w lidze. Młody Włoch znowu dostał statuetkę dla najlepszego młodzieżowca. Jego 14 goli i 9 asyst były znakomitym dorobkiem. Cassano nie tylko strzelał, ale też kreował akcje i wnosił element show. Był tak bezczelny, że na treningach robił sobie jaja z kolegów, gdy wyczuł, że ci są drewniani technicznie. Na przykład tak zawsze sądził Marco Del Vecchio, strzelcu gola w finale Euro 2000. Jeśli mnie spytasz, Antonio, wybierz jednego gracza, z którym grał ci się najlepiej, odpowiem: Francesco Totti, kropka. Koniec. Z Francesco mieliśmy na boisku chemię, to się po prostu działo, opowiadał Cassano. Nawet kiedy ze sobą nie rozmawialiśmy, to na boisku działy się rzeczy stratosferyczne. Nawet nie musieliśmy wykonywać gestów i gwizdów. On wiedział, gdzie będę ja, a ja wiedziałem, gdzie on. To była magia, komentował Cassano. Oczywiście ta współpraca miała swoje ciemne strony. Cassano i Totti w 2003 roku przestali się do siebie odzywać na 4 lata.
Incydent ten związany był z programem telewizyjnym C'è posta per te, prowadzonym przez Marię De Filippi. Program ten ma prawie 30 lat historii i jest emocjonalnym talk show znanym w całej Italii. Zanim jednak doszło do emisji, wydarzyła się dziwna sprawa. Cassano zgubił swój czek, potem okazało się, że wpadł mu pod fotel w samochodzie. Zamiast szukać racjonalnego wyjaśnienia, młody, impulsywny Cassano w pierwszym momencie oskarżył o kradzież rodzinę Tottiego, a przede wszystkim pokojówkę. Totti był oczywiście wściekły, podkreślał, że jego rodzina była zamożniejsza niż Antonio, a czek zresztą był wystawiony na nazwisko Cassano, więc oskarżenie było absurdalne. Cassano później przyznał: byłem idiotą, nie wiem co strzeliło mi do głowy. Ten epizod, choć nie był bezpośrednią przyczyną zerwania kontaktów, pokazał impulsywność Cassano i podkopał więź. Antonio poszedł potem do matki Tottiego z bukietem róż. Francesco szybko o tym zapomniał, ale pewne rzeczy dalej buzowały w środku. Tak jak wcześniej wspominałem, w 2003 roku obaj piłkarze zgodzili się na udział w C'è posta per te, programie, w którym celebryci zaskakują widzów niespodziankami. Cassano i Totti pojawili się tam razem, co miało być zabawnym gestem ich przyjaźni. Jednak po nagraniu wybuchł skandal. Bardzo bliski przyjaciel Cassano podszedł do niego i szepnął: Totti dostał 100 000 euro za występ, a ty tylko 10. Wydawcy programu najpierw odezwali się do Francesco i to on prowadził negocjacje. Cassano zostawił sprawy finansowe Francesco, a potem myślał, że kumpel go wykiwał. Różnica w wynagrodzeniach wydawała mu się skandaliczna, mimo że Totti był gwiazdą o dużo większym statusie. Może ty zarabiasz więcej, bo jesteś ważniejszy, ale nie aż tak, krzyczał Cassano. To oskarżenie o finansową zdradę było kroplą przelewającą czarę. Konflikt eskalował bardzo szybko. Nie rozmawiali ze sobą przez dokładnie 4 lata. Inne źródła mówią nawet o 5. Tym bardziej niesamowite jest to, że na boisku w ogóle nie było widać tego pęknięcia. Cassano odkrył później, że informacja o wynagrodzeniach była fałszywa. Przyjaciel znacząco się pomylił, bo różnica wynagrodzeń nie była aż tak duża. Wybuchnąłem bez powodu, ale czasem tak mam, tłumaczył po latach Cassano. Totti z kolei w marcu 2025 roku śmiał się z tej sprawy. Mówił, że to był absurd, totalne szaleństwo, ale minęło, nie ma do Cassano żalu. Wydaje się, że Francesco po prostu doskonale znał charakter Antonio i wiedział, że czasem lepiej nie babrać się w tych brudach. Kiedy lata później Cassano krytykował serial o Totti, mówiąc: za 20 lat nikt nie będzie o nim pamiętał. Daniele De Rossi jest większą legendą Romy. Totti tylko się uśmiechnął. Ma rację, ja już dawno o sobie zapomniałem, powiedział Francesco. Dodał też potem jedno kluczowe zdanie: Cassano to wariat, ale nasz wariat. Po sezonie 2003-2004 pozycja Cassano w Romie stopniowo rosła, więc ten, mając 22 lata, zażądał renegocjacji swojej umowy, czując się niedoceniany w porównaniu do gwiazd jak Francesco Totti czy Vincenzo Montella. Miało to oczywiście swoje podłoże, bo faktycznie podpisał umowę jako 19-latek, więc nie była ona gwiazdorska. Po 3 sezonach przedstawił jednak swoje żądania, uzasadniał to swoimi świetnymi meczami. Na przykład miał 4 asysty ze Sieną w listopadzie 2004 roku. Często też powtarzał, że jest człowiekiem della strada, chłopakiem z ulicy, który potrzebuje kasy na życie. Klub oczywiście nie zgodził się na te żądania. Cassano zaczął bojkotować treningi, więc prezes Franco Sensi publicznie nazwał go rozpieszczonym dzieciakiem. Media pisały o bombie w szatni Romy, bo drużyna w sezonie 2004-2005 grała po prostu słabo. Cassano był też wściekły, bo Totti i Montella po cichu odnowili swoje umowy. On tymczasem dalej boksował w miejscu. Montella, ten neapolitański cwaniak, mówił mi, że jeszcze niczego nie podpisał, a potem dowiaduje się, że ma już wszystko na papierze. Tak to wyglądało, tłumaczył Cassano. Duży wpływ na komplikacje w tej sprawie miała choroba Sensiego i to, że wpływy w klubie przejęła jego córka. Rossella Sensi dawała mu tylko połowę tego, co wcześniej podobno obiecywał Antonio, jej ojciec. W międzyczasie do klubu przyszedł Luciano Spalletti. Cassano z wicekapitana stał się wyrzutkiem. Luigi Del Neri, czyli poprzedni trener, też miał z nim problemy, ale Spalletti postanowił działać zdecydowanie. Cassano nie grał, a kiedy wchodził, był wygwizdywany przez kibiców Olimpico. Pokłócił się już z Tottim i Montellą, a teraz miał przeciwko sobie całą szatnię i fanów. Nie trenujesz już bezużytecznych zawodników Udinese, teraz jesteś w Romie, a Roma to mój dom. W ten sposób Cassano dyskutował ze Spallettim, co też mu nie pomagało. Do tego Rossella Sensi publicznie nazwała piłkarza kłamcą. Byliśmy bardzo cierpliwi, ale on nie docenił naszej oferty, tłumaczyła potem córka Sensiego. W tym samym czasie rosły problemy Cassano poza boiskiem. Zasłynął na przykład z jeżdżenia po Rzymie Ferrari bez prawa jazdy. Miał kilka wypadków, rozbijał samochody, ale to i tak dalej go nie powstrzymywało. W Rzymie zdałem prawo jazdy, jak miałem 19 lat, ale już wcześniej miałem samochód. W Bari, czyli u mnie na południu, to jest normalne, że jeździsz bez prawka.
Miałem 2 samochody, zanim zrobiłem licencję, opowiadał Cassano. Mówiąc wprost, pod względem elokwencji i ogólnej ogłady, to nigdy nie była najostrzejsza kredka w piórniku. Jego czas w Rzymie naznaczony był licznymi anegdotami, w które czasem trudno jest uwierzyć. Na przykład w pierwszym roku kontraktu zrobił coś absurdalnego, mianowicie kupił 9 samochodów. Wszystkie naraz? Dopytywali go dziennikarze. Nie tak od razu, w ciągu roku, od 0 do 9 samochodów w rok. 2 Ferrari, 2 Mercedesy, wszystko kupione, opowiadał Cassano. Jego matka była przerażona tą rozrzutnością, ale Antonio tłumaczył. Przecież wcześniej przez 17 lat nie miałem nic, teraz mogę, więc kupuję, opowiadał piłkarz. Cassano szybko też poznał nocne życie włoskiej stolicy. Jego reputacja playboya rosła z każdym tygodniem. W swojej kolorowej autobiografii przyznał, że liczbę kobiet, z którymi się przespał, szacuje w granicach 600-700. Seks i jedzenie to moje 2 wielkie pasje, pisał otwarcie. Cassano nie miał żadnych zahamowań w dzieleniu się szczegółami swojego życia intymnego. Niektóre z tych historii spokojnie można nazwać obleśnymi. Abel Balbo, czyli jego były kolega z drużyny, mówił: czasami musieliśmy powstrzymywać go przed sraniem w łóżka kolegów. Tak jest, nie przejęzyczyłem się. On srał do łóżek, jak jakieś zwierzę. Taki był żartowniś Antonio, opowiadał Balbo. Początkowo trener Fabio Capello próbował temperować młodego zawodnika, ale ten stale mu się wymykał. Ich dyskusje w Trigori, w ośrodku Romy, były legendarne. Piłkarze, którzy oglądali te sceny, mieli prawo czuć się jak w jakiejś komedii. To Capello później wymyślił termin casanata, czyli robienie Cassano, na określenie nieprzewidywalnych, często destrukcyjnych zachowań. Ale mimo, że często się spierali, to Cassano po latach pozytywnie oceniał Capello. Fabio też potrafił docenić talent swojego piłkarza. Gdyby Antonio miał głowę Maldiniego, byłby najlepszym graczem na świecie, powiedział kiedyś Capello. W tamtych kolorowych czasach Romy Cassano zadebiutował też w reprezentacji Włoch w listopadzie 2003 roku. Co ciekawe, przeciwko Polsce. W przegranym 1-3 meczu na stadionie Legii był jednym z nielicznych, którzy nie zawiedli i który strzelił gola Jerzemu Dudkowi. Potem Giovanni Trapattoni włączył go do kadry na Euro 2004. Choć Trapp miał do dyspozycji Alessandro Del Piero, Cristiana Vieriego oraz Tottiego, Cassano dostał swoją szansę. Strzelił gola Szwedom i Bułgarom, dostał też statuetkę gracza meczu. Mimo to Włosi odpadli w grupie. To był szczyt jego wczesnej kariery międzynarodowej, ale jak się później okazało, była to również zapowiedź zmarnowanego potencjału. Pod koniec 2005 roku było jasne, że drogi Cassano i Romy muszą się rozejść. Konflikt ze Spallettim był nierozwiązywalny. Kontrakt wygasał latem 2006 roku, a klub nie był skłonny do negocjacji. Impas trwał. Latem Cassano odszedłby za darmo, więc Roma, chcąc wycisnąć jakieś pieniądze, sprzedała go w styczniu za 5 milionów euro do Realu Madryt. To była porażka dla obu stron. Roma lata wcześniej zainwestowała w niego dużo więcej. Cassano tymczasem stracił szansę na zostanie legendą Romy u boku Tottiego. Miewał czas, kiedy potrafił czarować na Stadio Olimpico. Ta kariera mogła pójść w dużo lepszym kierunku. Gianluca Vialli, czyli były włoski napastnik, z czasem dobrze go podsumował. Cassano to mieszanka Gianfranco Zoli i Paolo Di Canio. To było trafne porównanie, błyskotliwy talent połączony z wybuchowym charakterem. Lata później Cassano przyznał: dostałem w Rzymie to, na co zasłużyłem. Jeśli byłem gównem, to trudno. Tak, czasem jestem gównem, ale nie żałuję niczego. To uczyniło mnie tym, kim dzisiaj jestem, opowiadał Włoch. Gdy opuszczał Romę zimą 2006 roku, miał zaledwie 23 lata. Przed nim był Real Madryt i teoretycznie szczyty futbolu. W praktyce czekała go jeszcze większa katastrofa. Cassano został drugim włoskim piłkarzem w historii, który podpisał kontrakt z Realem Madryt po byłym koledze z Romy, Cristianie Panuccim. Historia tego transferu jest też ciekawa, bo kiedy do Antonio zadzwonił agent, ten myślał, że robi sobie jaja. Rzucił wiązankę w kierunku pośrednika, a potem się rozłączył. Ale Ernesto Bronzetti nie żartował. Real naprawdę chciał 23-latka. Cassano nie mógł uwierzyć, że jeden z największych klubów świata chce go kupić z Romy, gdzie właśnie stał się personą non grata. Potrzeba było telefonu bezpośrednio od Florentino Pereza, aby przekonać go, że oferta jest prawdziwa. Real po kontuzjach Raula i Ronaldo potrzebował napastnika. Roma chciała pozbyć się kosztownego kontraktu i kłopotliwej postaci w szatni. Cassano chciał też pojechać na mundial w 2006 roku, więc istotna była dla niego regularna gra. Niestety potem okazało się, że mundial oglądał w domu. Albo znając go, w ogóle nie oglądał, bo miał ciekawsze rzeczy do roboty. Zanim jednak doszło do prezentacji w Realu, wydarzyła się kolejna absurdalna sytuacja. Dzień przed oficjalnym przedstawieniem na lotnisku Cassano został powitany przez setki oszalałych kibiców. Na lotnisku czekał też na niego Emilio Butragueño, dyrektor generalny i legenda klubu. Cassano szedł korytarzem, mając na sobie kurtkę z norek, trochę przypominającą futerko, ekscentryczna, krzykliwa i raczej nieodpowiednia.
Butragenio postanowił się upewnić. Antonio, ale masz jakiś garnitur na jutrzejszą prezentację? Oczywiście, mam garnitur w prążki, proszę się nie martwić, odpowiedział Cassano. Następnego dnia mniej więcej o tej samej porze Cassano pojawił się dokładnie w tej samej futrzanej kurtce. Żadnego garnituru i żadnej elegancji. Ta kurteczka stała się symbolem całej jego przygody w Madrycie. Zaraz potem przyjrzeli się jego sylwetce, dali mu ksywkę El Gordito, czyli grubasek, bo El Gordo, czyli gruby, było już zajęte przez Ronaldo il Fenomeno. Pamiętam, że miałem jeden zegarek i drugi, chyba 2 na sobie, 2 bransoletki, 2 naszyjniki i 2 pierścienie. Wyglądałem bardziej jak Alfons niż piłkarz, opowiadał Cassano. Po latach dodał też, że do Madrytu zabrał 3 takie futra z prezentacji, każde w innym kolorze. Kiedy ci mówię, że jestem kretynem, to jestem kretynem. Nie mówię tego, żeby robić kino. Zwracał się po latach do prowadzącego włoski podcast Muschio Selvaggio. Co ciekawe, w Madrycie dostał dom po Arrigo Sacchim, byłym wielkim trenerze Milanu, który przez chwilę był też dyrektorem sportowym Realu. Real Madryt był wówczas na innym poziomie organizacji niż włoskie kluby. Cassano był zszokowany tym, co zobaczył. Beckham, Ronaldo, Raúl, Van Nistelrooy, Roberto Carlos, Casillas, Sergio Ramos. Każdy miał swój pokój w ośrodku treningowym, który wyglądał jak apartament. Nawet chłopaki z Primavery mieli tam luksusy. Ci chłopcy z juniorów mieli samochody jak Beckham. Jeździło za tobą 3 ochroniarzy. Zawsze to każdemu powtarza, jest Real Madryt i potem nie ma nic. Real Madryt to kosmos, opowiadał Cassano. Jednak ta świetna organizacja miała również złą stronę. Gdy Cassano zaczął przybierać na wadze, klub wprowadził system kar, liczonych od każdego zbędnego grama. Ale paradoksalnie początek w Madrycie miał niezły, strzelił zwycięskiego gola przeciwko Betisowi w Pucharze Króla. Zaraz potem zaczął być jednak rezerwowym w meczach ligowych. Trener Juan Ramon López Caro stawiał w ataku na Julio Baptistę. W pomocy grali Robinho, Zidane i Beckham. A potem wrócili jeszcze Raúl i Ronaldo do składu, więc nie było pytań. Hiszpanie kręcili materiały o Cassano, pokazując go jako awanturnika. Po kilku miesiącach w Madrycie opuściła go partnerka, wracając do Włoch. To był dramat, zmarnowane pół roku i brak wyjazdu na mundial. I wtedy nagle przyszła lekka nadzieja, mianowicie Real zatrudnił Fabio Capello, który doskonale znał Cassano z Romy. Nowy sezon rozpoczął się pełen dobrych intencji i wielkich nadziei. Cassano wychodził w podstawowym składzie, wrócił nawet do kadry narodowej, ale jesienią wszystko się skomplikowało. Pamiętam mecz w Tarragonie, wspominał Cassano. Capello kazał mi się rozgrzewać przez całą drugą połowę. Ostatecznie nie wpuścił mnie na boisko. W szatni powiedziałem mu, jesteś kawałkiem gówna, jesteś bardziej fałszywy niż pieniądze z Monopolii, relacjonował Cassano. To nie była koloryzowana historia. Cassano naprawdę rzucił w trenera obelgami w szatni przy wszystkich zawodnikach. Capello powiedział, okej, przeproś, albo nie będziesz grał. Cassano odpowiedział, nie ma mowy i potem nie grał. Był oczywiście jeszcze jeden incydent, który ostatecznie pogrzebał relację Cassano z Capello. Ktoś nakręcił wideo, na którym Cassano przedrzeźnia trenera przy innych zawodnikach. To nagranie wyciekło do mediów. Capello był wściekły. Normalny zawodnik powiedziałby, złapały mnie kamery, przepraszam trenerze. Cassano tymczasem był typowym Cassano. Przepraszam, ale za co? Nie przepraszam, to nie ma sensu, mówił Włoch. Prawdziwym problemem nie były oczywiście stosunki z Capello. Prawdziwym problemem był sam Cassano i jego głowa. Na przykład absurdalne było to, że facet każdego piątku latał do Rzymu, zawodnik Realu Madryt, gdzie presja na wynik jest ogromna. Każdego weekendu znajdował chwilę, by znaleźć się na imprezie we Włoszech. W jego willi, gdzie rzadko docierała policja, imprezy kończyły się nad ranem. Cassano w wywiadzie dla Bobo TV u Christiana Vieriego w 2021 roku przyznał, że jego 14-kilogramowa nadwaga z czasów gry w Realu była spowodowana jedną wielką imprezą. Do tego miał nawyk obiadania się nutellą. Ledwo się ruszałem, kiedy udało mi się zrzucić około 12 kg. Przyszedł Fabio Cannavaro, łaziliśmy po knajpach i znowu przybrałem na wadze. Nutella była jednym ze sponsorów klubu i co miesiąc dawali nam tego na kilogramy, opowiadał Cassano. Oczywiście nie żałował swojej diety. W wywiadach mówił tak, kocham jeść, gdy skończę karierę, będę jadł, aż stanę się gruby. Dodawał też, jak wyglądało jego życie, kiedy grał w Madrycie. Musiałem sypiać z 2 albo 3 kobietami każdej nocy. Do tego jadłem ciastka i croissanty, a potem jeszcze słoik nutelli. To zmęczyłoby każdego. Musiałem zwolnić po 30, opowiadał Włoch. Ta reputacja playboya, gościa nienasyconego seksualnie, przyniosła w 2017 roku dziwną propozycję. Mianowicie już po zakończeniu kariery Rocco Siffredi, legenda włoskich filmów dla dorosłych, publicznie zaprosił Cassano do współpracy. Cassano jednak dał sobie spokój, wtedy już miał inne rzeczy na głowie. Ten rozpustny styl życia w Madrycie po latach stał się jego żalem.
Otwarcie mówił, że był nie do zniesienia dla kolegów i trenerów, ale na koniec znowu ciepło mówił o Capello. Każdego dnia mu dziękuję, jeśli nie byłoby Fabio, byłbym nikim. On był moim ojcem w piłce nożnej. Jeśli się kłóciliśmy, to tylko dlatego, że jesteśmy Włochami z charakterem, opowiadał Cassano. W sierpniu 2007 roku 25-letni Antonio opuścił Real Madryt jako kompletna porażka. Wypożyczenie do Sampdori było ratunkiem dla obu stron. Real chciał pozbyć się kłopotu. Cassano potrzebował tymczasem miejsca, gdzie mógłby odbudować karierę i być może życie. Włoski napastnik poprosił o koszulkę z numerem 99, bo Ronaldo, czyli jego idol, nosił podobną w Milanie. To był symbol, chciał być jak Il Fenomeno, ale na swój sposób. Z tym numerem grał już do końca kariery. Swoją drogą to w ogóle mocno zaprzyjaźnił się z Ronaldo, kiedy ten grał w Madrycie. Łączyła ich jedna rzecz, mianowicie dzika pasja do kobiet. Cassano opowiadał o tym w następujący sposób. Gruby miał nade mną jedną przewagę, był sławniejszy. Kobiety wręcz wchodziły mu do łóżka, kochały go. Zrobiłyby wszystko, by je choć trochę przytulił, a on prawie nigdy nie odmawiał, opowiadał Cassano. Pod okiem trenera Waltera Mazzariego w Sampdori zaczął odzyskiwać formę fizyczną. Jego kondycja wróciła do normy, a co ważniejsze, jego zachowanie się poprawiło. W 22 meczach Serie A zdobył 9 goli i zaliczył 6 asyst, pomagając drużynie zająć 6. miejsce. Sampdoria awansowała wtedy do Pucharu UEFA. Właściciel klubu Riccardo Garone był zachwycony. Mimo dyscyplinarnej kartoteki Cassano zdecydował się wykupić go na stałe latem 2008 roku. Jego umowa z Realem akurat się kończyła. W pewnym momencie stał się nawet wicekapitanem drużyny. Sampa była zadowolona z transakcji, ale już w marcu 2008 roku przyszła pierwsza kontrowersja. Podczas meczu z Torino Cassano otrzymał czerwoną kartkę, zdjął potem koszulkę i rzucił ją w twarz sędziemu, krzycząc: "Vaffanculo, czekam na ciebie w tunelu". W styczniu 2009 roku do Sampdori trafił Gianpaolo Pazzini z Fiorentiny. Cassano znalazł nowego partnera w ataku, a ich współpraca miała być porównywana do legendarnego duetu Roberto Mancini i Gianluca Vialli z lat 90. Duetu, który doprowadził Sampdorię do jedynego scudetto w historii klubu w sezonie 90-91. Garone publicznie porównywał ich do tamtej pary. To było wielkie obciążenie, ale też wielki komplement. W sezonie 2009-2010 Cassano bezpośrednio uczestniczył przy 20 golach drużyny. Sampdoria zajęła miejsce premiowane kwalifikacjami do Ligi Mistrzów. To był jeden z najbardziej produktywnych sezonów w karierze Cassano. Miał 27 lat, szczyt formy dla napastnika. Wszystko idealnie się układało. Ale oczywiście cały czas dostarczał kontentu mediom. W meczu z Fiorentiną Cassano otrzymał żółtą kartkę, która oznaczała jednomeczowe zawieszenie. Problem w tym, że następny mecz był przeciwko Romie, przeciwko jego byłemu klubowi. Cassano po otrzymaniu kartki zaczął gwałtownie protestować przed sędzią. Potem upadł na kolana przy linii bocznej i zaczął płakać. "Płakałem, bo nie mogłem zagrać przeciwko Romie", wyjaśnił później. "To był mój dom. Chciałem pokazać im, co stracili", opowiadał Włoch. Wkrótce jednak jego pobyt w Sampdorii zaczął się sypać. Zaczęło się od tego, że Cassano odmówił udziału w klubowej ceremonii wraz z prezydentem klubu. Garone nalegał, ale Cassano, zmęczony i wkurzony, chciał iść na koncert Gigiego D'Alessio. Podczas jednej ze sprzeczek eksplodował, odepchnął prezesa z krzesła, obrażał go wulgarnie i wyszedł, trzaskając drzwiami. Cassano został zawieszony, a potem sprzedany do Mediolanu, gdzie podpisał 1,5-roczny kontrakt z Milanem, zastępując Ronaldinho. Media pisały o kolejnej Cassanacie, typowym dla niego wybuchu, który kosztował go miejsce w zespole. To był trudny czas. W drużynie pełnej gwiazd minuty były trudne do zdobycia. Ibrahimowicz, Robinho i Pato wyrzeźbili już swoje ważne role. Cassano musiał walczyć o każdą szansę, ale w maju 2011 roku Milan zdobył Mistrzostwo Włoch. To było słodkie zwycięstwo dla człowieka, który przez lata był uważany za problem. W wieku 28 lat w końcu miał medal mistrzowski. Piłkarze Milanu po latach wspominają go jako śmieszka. Na przykład potrafił przerwać trening, bo zgubił kolczyk w murawie. Zamiast skupiać się na grze, robił wokół siebie wielkie halo. Miał też specyficzną relację ze Zlatanem. Istnieje słynne wideo, na którym Ibrahimowicz sprzedaje Cassano soczystego kopa. "On był szalony i ja byłem szalony", opowiadał potem Antonio. Rok później wydarzyło się coś dziwnego. Milan wygrał 3-2 z Romą. Cassano wszedł z ławki. Dla niego mecz z Romą zawsze miał dodatkowy ciężar emocjonalny. W autokarze w drodze na lotnisko Cassano zaczął czuć się źle. Skarżył się na zawroty głowy i miał trudności z mówieniem. Kłócił się z lekarzem klubu, bo ten nalegał, by jechali do szpitala. I wtedy prawie przestał mówić. Jak sam potem przyznał, miał tylko jedną myśl – znowu zobaczyć swojego syna. W szpitalu w Rzymie lekarze postawili diagnozę, która wstrząsnęła światem piłki. Mianowicie Cassano przeszedł udar niedokrwienia mózgu.
Powodem było wysokie ciśnienie krwi i wysoki poziom cholesterolu. Jeśli mam być szczery, bałem się śmierci, szczególnie w dni przed operacją, przyznawał Włoch. Ostatecznie szczęśliwie przeszedł operację, mającą naprawić problem z sercem, który spowodował udar. W Mediolanie też ożenił się z Caroline Marcialis, modelką i było piłkarką wodną. Stary Antonio Playboy już nie istnieje, zmieniła mnie żona. Nazywam ją aniołem, opowiadał potem Cassano. Ich pierwszy syn urodził się w 2011 roku, drugi przyszedł na świat później. Co ciekawe, Cassano nazwał młodszego syna Lionel, oczywiście po Leo Messim. Miałem dylemat, czy nazwać młodszego syna Lionel, czy Roger po Federerze, wspominał Cassano. Wybrałem Lionel, bo dla mnie jeśli Jordan jest bóstwem, to Messi wykracza poza bóstwo, opowiadał Cassano. Po operacji wrócił podwójnie zmotywowany, zdobył nawet zaskakujące powołanie od selekcjonera Cesare Prandelliego na Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Co więcej, Prandelli dał mu koszulkę z numerem 10, świętą koszulkę włoskiej kadry, noszono przez legendy jak Roberto Baggio czy Francesco Totti. Antonio wniósł do tego zespołu mnóstwo radości, jakości i inspiracji, mówili potem jego koledzy z kadry. Świetny był szczególnie w półfinale z Niemcami. Cassano był wszędzie, kreował, asystował, biegał jak szalony. To był szczyt jego umiejętności, wizja, technika, ruch bez piłki oraz wielka inteligencja. Niestety Włosi ostatecznie przegrali w finale z Hiszpanią, ale Cassano odzyskał szacunek wielu fanów. Oczywiście nie byłby sobą, gdyby za chwilę nie rozgrzał mediów do czerwoności. Podczas konferencji prasowej został zapytany, czy w kadrze Prandelliego są homoseksualiści. Cassano odpowiedział: mam nadzieję, że nie ma żadnych. Wywołało to oburzenie i protesty wielu grup. UEFA ukarała Cassano grzywną 15 000 euro. Nie chciałem nikogo obrazić i nie mogę kwestionować seksualnej wolności innych ludzi, opowiadał potem Włoch. Ale oczywiście słowa poszły w świat. Po powrocie z Euro 2012 wszystko w Milanie zaczęło się sypać. Klub przeprowadził wielką wyprzedaż. Ibrahimowicz i Thiago Silva zostali sprzedani do PSG. Odszedł też Brazylijczyk Pato. Cassano, widząc jak klub traci swoich najlepszych graczy, poprosił o transfer. Jeśli oni odchodzą, ja też chcę odejść, powiedział piłkarz. Zaraz potem faktycznie odszedł do Interu, czyli do największego rywala Milanu. Był 2012 rok. Cassano miał już 30 lat. Pobyt w Interze trwał tylko jeden sezon i był udręką dla obu stron. Cassano zdobył 7 goli w 28 meczach ligowych, ale klub skończył na rozczarowującym 9. miejscu. Ważniejsze były jednak ciągłe starcia z trenerem Andreo Stramaccionim. Kłóciliśmy się non-stop, przyznał później Cassano. On chciał jednego, ja chciałem drugiego. W końcu doszło do rękoczynów. Rozdzielili nas, bo inaczej pobilibyśmy się na dobre, opowiadał piłkarz. To było echo starych problemów. Cassano kontra autorytet, Cassano kontra system, Cassano kontra cały świat. Inter z ulgą pozwolił mu odejść latem 2013 roku. Potem grał jeszcze w Parmie i to była dobra wersja Cassano, ale radość nie trwała długo. Miesiące niewypłaconych wynagrodzeń, a następnie przejęcie wszystkich nieruchomości i ogłoszenie bankructwa w 2015 roku oznaczało koniec. W styczniu kontrakt Cassano został rozwiązany za obopólną zgodą. Zaraz potem piłkarz wrócił do Sampdori na 2-letni kontrakt. Miał już 33 lata i wydawało się, że to będzie romantyczny koniec kariery w ukochanym klubie. Ale rok później, w sierpniu 2016 roku, prezes Massimo Ferrero ogłosił, że Cassano nie jest już częścią projektu. Włoch trenował z Primaverą, a potem odszedł. Nie miałem już w sobie ognia, opowiadał później. Ale to jeszcze nie był koniec. W 2017 roku trafił do Hellas'u Verona. Podpisał umowę 10 lipca, a co ciekawe, 18 powiedział, że nie jest jednak gotowy. Następnie tego samego dnia zwołał konferencję i powiedział, że się pomylił, że jednak chce grać. Ale 6 dni później znowu stwierdził inaczej. Na Twitterze żony Cassano pojawiło się oświadczenie: Antonio Cassano więcej nie zagra w piłkę. Dla każdego 35-letniego mężczyzny są sprawy ważniejsze. W tym momencie moim priorytetem są żona i dzieci, opowiadał piłkarz. Próbował jeszcze trenować z ekipą z 3. ligi jakiś czas potem, ale też się wycofał. Ludzie mówią zmarnowany talent, ale ja nie czułem, że zmarnowałem cokolwiek. Dostałem to, na co zasłużyłem. Grałem w największych klubach świata. Byłem w finale Euro, miałem niesamowitą karierę. Czy mogłem wygrać więcej? Pewnie tak. Czy mogłem być lepszy? Oczywiście. Ale czy byłbym szczęśliwszy? Nie sądzę, opowiadał Cassano. Po zakończeniu kariery nie nudzi się na emeryturze, wręcz przeciwnie, zbudował sobie pozycję króla kontrowersji w telewizji, w internecie. Mieszka w Genui, a jego praca to gadanie o piłce. Regularnie pojawia się w programach tradycyjnej telewizji, ale też chętnie bierze udział w projektach internetowych. Na przykład można go co chwilę słuchać na kanale Viva el Football, prowadzi go z Nicolò Ventolą i Lele Adanim,
czyli z byłymi graczami Serie A. Mówi, że dzisiaj zarabia około $500 000 rocznie i w sumie więcej nie potrzebuje. Jego wypowiedzi co chwilę fruwają we włoskich mediach. Na przykład nazwał Leão z Milanu leniwym klaunem. Wyśmiał też Cristiano Ronaldo w kontekście tego, że daleko mu do top 10 wszechczasów. Podobno Portugalczyk tak się potem obruszył, że wysłał mu głosówkę z listą trofeów. Dostawało się oczywiście też Polakom. O Krzysztofie Piątku mówi, że to dramat, że gość, który nie poradzi sobie w Hercie, potem znowu strzelał w Serie A, że to niby znak słabości ligi. O Wojtku Szczęsnym z kolei rzucił kiedyś, że nie dorósł do Juventusu. Właściwie to Cassano w Serie A dotykał już pewnie wszystkich. Nawet o Pirlo mówił, że ten był przereklamowany. Taki był, jest i pewnie będzie. Nie został drugim Roberto Baggio, jak zapowiadano w przeszłości, ale niewątpliwie ma swoją kartę w historii włoskiej piłki, a jego nazwisko zna każdy fan calcio. I tutaj postawię kropkę w tej historii. Dzięki za wysłuchanie do końca, dzięki też za łapki w górę, komentarze i podbicia w aplikacji mobilnej. Jeśli macie ochotę, możecie też przejrzeć mojego Patronite'a, gdzie przygotowałem dla Was kilka rzeczy ekstra. Zbiera się tam mała społeczność patronów, więc wszystkich gorąco zapraszam. Link znajdziecie w opisie. Pozdrawiam.